ile jest stopni w ogóle? 8. 8 stopni. 8 stopni. To co, zaczynamy? A to nie zaczęliśmy jeszcze? Aha. 8 Dobra. stopni. Słuchajcie, ściągnąłem Was tutaj, bo pomyślałem sobie, że będzie fajnie rozpocząć sezon nad morzem, ale nie przewidywałem, że pogoda będzie taka koszmarna. Miało być ciepło, słońce, drinki z palemką, dziewczyny w bikini. No i wyszło jak zwykle. Tak, to jest prognoza. Ja dzisiaj przywiozłem tutaj samochód, który próbuje się wbić do klasy premium wśród kompaktów i wśród kabrioletów przede wszystkim, czyli Opel Cascada. 120 000 złotych, silnik 1.6 turbo, 170 koni mechanicznych. No i całkiem niezły wygląd. Moja sąsiadka pomyliła go z Mercedesem. Ja przyjechałem samochodem, który jak najbardziej już jest w klasie premium, od zawsze. I to jest pierwszy kabriolet BMW, którego oznaczenie zaczyna się od cyfry 4. Czyli 435i. W tej wersji, tak. Okej. No, ja postawiłem na elegancję, przyjechałem Mercedesem. Powiem tylko, że cena wyposażenia dodatkowego tego samochodu jest większa niż cena całościowa Cascady. O, proszę bardzo. A ceny Twojego samochodu chyba nie znamy. Ceny mojego samochodu nie znamy, ponieważ jest to totalna nowość. Samochód prawdopodobnie ten, który tu widzimy, czyli nowy model Audi A3 Cabrio. Jest chyba póki co pierwszym modelem u nas w Polsce. Ja właśnie postawiłem na taki młodzieżowy sznyt. No dobra, to może poszukamy słońca i pojedziemy gdzieś się przejechać. A będziemy mogli założyć dachy? Nie, jeździmy Nie. dzisiaj bez dachów. Macie czapki? Czapki i szaliki. Ja mam kapturę. No to dobra. Przed chwilą zaczęło padać i musieliśmy zamknąć dachy. Takie mamy szczęście nad polskim morzem, ale myślę, że dziesiątki tysięcy urlopowiczów, którzy decydują się na spędzenie wakacji nad Bałtykiem, ma podobne doświadczenia. Postanowiliśmy się zamienić samochodami. Ja jadę teraz Mercedesem E350 CDI i to, co najbardziej rzuca się w uszy, a właściwie tego, co w ogóle nie słychać, to brzmienie silnika. Byłem bardzo zaskoczony tym, że diesla można tak dobrze wyciszyć. I nie ma znaczenia, czy jedziemy z otwartym dachem, czy z zamkniętym dachem. Mało tego, nawet nie ma znaczenia, czy stoimy koło samochodu na zewnątrz. Dźwięk silnika wysokoprężnego jest tak wytłumiony, że mało kto zwraca uwagę, że jest to właśnie diesel. Tylko po literkach na tylnej klapie można stwierdzić, że samochód zasilany jest olejem napędowym. W środku, jak w takim tradycyjnym Mercedesie, dwa podłokietniki, na których od razu lądują łokcie, bardzo wygodnie, komfortowo. Fotel, który ma niezliczoną wręcz możliwość regulacji. Jest to fotel wielokonturowy, który ma tutaj dodatkowe funkcje, chyba najwygodniejszy, jaki można kupić w tej klasie samochodów. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów, auto idealnie nadające się do cruisingu, do takiego swobodnego, komfortowego przemieszczania po bulwarach. Myślę, że Mercedes trafił w punkt, projektując taką właśnie klasę e-Cabrio. Opel ma dość oryginalny pomysł na kabriolet, a mianowicie wykorzystał technikę z Opla Astry i rozciągnął nieco rozstaw osi, a dokładnie o 7 cm. Dzięki temu kabriolet aspiruje do klasy wyższej niż kompaktowa. Cieszy fakt, że Opel jest samochodem o zdecydowanym charakterze. Zawieszenie jest tu zestrojone komfortowo, silnik spokojnie reaguje na dodanie gazu. Miejsca jest bardzo dużo jak na kabriolet, bo tym samochodem nawet 4 osoby mogą wybrać się w dłuższą podróż. Choć dziś na Helu warunki nie sprzyjają, ten samochód idealnie nadaje się na dłuższe podróże w cieplejszym klimacie. Jak widzicie, siedzę za kierownicą BMW 435i, chociaż tutaj na Hel przyjechałem Mercedesem klasy E Cabrio. Krótko mówiąc, zostałem wykolegowany przez Szymona i poniekąd mu się wcale się nie dziwię, bo jak do tej pory Mercedes zrobił na mnie troszeczkę lepsze wrażenie niż to BMW.
Nie mówię, że to jest zły samochód, wręcz przeciwnie, jest to bardzo przyjemne auto z bardzo fajnym silnikiem. Ma w końcu 306 koni, to ponad 50 koni więcej niż Mercedes, natomiast ten samochód jest bardziej taki techniczny, mechaniczny, natomiast Mercedes ma w sobie coś z elegancji, z takiej wyniosłości. BMK spisuje się nieźle, naprawdę nieźle, dobrze się zbiera. Te 306 koni czuć doskonale pod pedałem gazu. Jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że BMW jest znacznie sztywniejsze od Mercedesa. Czuć to zwłaszcza na takich nierównościach, których tutaj na Helu mamy dosyć sporo. Minęła nas policja właśnie, ale to nic, bo chciałem Wam coś teraz pokazać. Może nawet uda się to usłyszeć. W ten sposób reaguje BMK na wciśnięcie pedału gazu. Jest szybko, a nawet bardzo szybko. Słuchajcie, jesteśmy na pokładzie Audi A3 Cabrio, nowego modelu, najmniejszego cabrio w gamie Audi. A z nami jest Robert. Robert, nasz czytelnik, nie znalazł się tutaj przypadkiem, bowiem jest on zwycięzcą konkursu, który organizowaliśmy z okazji 100-tysięcznego fana na Facebooku. No, co prawda konkurs był w październiku, mamy prawie połowę kwietnia, ale w końcu udało nam się zrealizować dzień z redakcją Top Gear. Może kilka... A, tutaj? Dobra, to wiecie co, zrobimy sobie tutaj mały test. Otóż Audi w katalogu podaje, że ten samochód z tym silnikiem, czyli silnikiem 1.8 TFSI o mocy 180 koni mechanicznych, przyspiesza do 100 km na godzinę w 7,6 sekundy. Prawdę mówiąc, trudno jest mi w to uwierzyć, bo rozpędza się dosyć wolno. Za chwilę to stestujemy ze stoperem. Masz włączony stoper? Tak, zgadza się. Poproszę o odliczanie z tylnej kanapy. Tylna kanapa odlicza? 3, 2, 1, go! Mamy włączoną kontratrakcji. O, idzie! 2! 50 km na godzinę. 70. Widzę. Jest. Blisko. 100. No i co? Wcale się powiedzieć, ale wyszło mi 10 sekund. Wytłumaczymy to tym, że samochód jest dociążony. Mamy jeszcze operatora i dźwiękowca z tyłu, któremu jest chyba dosyć wygodnie w przeciwieństwie do Ciebie. To również tym, że jesteśmy na Helu, jak wiadomo to jest teren górzysty. Mieliśmy podgórkę, więc Zdecydowanie. sprawdźmy osiągnięcie tego auta. Jak będziemy wracać, to sprawdzimy, że jesteśmy w tym samym miejscu. Wtedy może wyjdzie 7,3, będzie z kolei szybciej, niż podaje katalog. To ma sens. Na pewno jest to samochód klasy premium i to czuć właściwie zaraz po wejściu do środka. Jest całkiem dobrze wyposażony. No, wszystkie te gadżety, bardzo ładna nawigacja, bardzo ładny panel, system sterowania wraz z gładzikiem, gdzie w nawigacji możemy sobie sterować i wpisywać literki. No nie wiem, zabawa chyba dla dzieciaków, bo nie jest to touchpad, nie jest to zbyt poręczne, prawdę mówiąc. Jeździ się nim dosyć komfortowo. Powiedziałbym, że ten samochód raczej zestrojony jest na jazdę komfortową, spokojną, bulwarową. W Audi mówią, że możemy ten dach zrzucić jadąc nawet z prędkością do 50 km na godzinę. My właśnie to sprawdzimy. Jeżeli tak jest, mielibyśmy na przykład przewagę w jakimś sprincie na 1/4 mili. Dobra, uwaga, 3-4, próbujemy. Uwaga, macie okulary na sobie założone? Spowolnicze. Wow! Ludzie jadący za nami będą łapać nasz dach. Łapiemy dach, lansujemy się mocno. Okay. Ja zaciągam swój dach, który jestem w stanie założyć w pół sekundy. Nawet szybciej. To działa. Słuchajcie, zaczęło się od 4 kabrioletów, a skończyło się na łódce i w dodatku mamy jeszcze pasażera na gapę, Robert oraz jego przyjaciel Miś. No i co? Widzę po waszych minach, że trochę zmarzliście. To nie jest dobry pomysł na kabriolety na naszym wybrzeżu. Styczeń byłby o wiele lepszym miesiącem, bo w tym roku styczeń chyba był cieplejszy od tego kwietnia. Przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów, udało nam się pojeździć trochę bez dachu i z dachem. No i jakie konkluzje? Ja się utwierdziłem w przekonaniu, że to nie jest mój ulubiony typ samochodu. Okej. Nie może i ten typ by odpowiadał, gdybyśmy się przenieśli trochę inne realia. Generalnie okej. Ja liczyłem na plaży nudystów w chałupach, ale chyba nie ten... Ale zostali sami nudziarze. Ja myślę, że chłopakom brakowało trochę towarzystwa tutaj
plażowiczek i turystek. Brakowało tego lansu, bo w końcu do tego te samochody służą. Czyli co, wracamy w czerwcu, lipcu, sierpniu? No tak, Można by było zweryfikować. Podjąć drugą próbę. Okej, w takim razie bądźcie gotowi na drugą część tego wyzwania. Jeszcze tu wrócimy. Życzyłbym sobie pięknego, słonecznego dnia. Niestety w Polsce kabriolety nie zawsze się sprawdzają. Pogoda wreszcie się trochę poprawiła, przestał padać deszcz, można było zdjąć dach, choć wcale nie zrobiło się wiele cieplej. Na szczęście w tym komfortowym wnętrzu mamy do dyspozycji parę elementów, które pozwalają przetrwać zimniejszą pogodę, między innymi szal powietrzny, który owiewa szyję kierowcy i pasażera z przodu, no i podgrzewane siedzenia, które są bardzo istotne w samochodzie typu Cabrio, jeżeli chcemy z niego korzystać przez cały rok z otwartym dachem. 11,5 stopnia na zewnątrz z pewnością nie zachęca do jazdy z otwartym dachem, ale czegoż się nie robi dla przyjemności. W BMW zapewniali, że poprawili zdecydowanie aerodynamikę tego pojazdu i to jest prawda. Zawirowania we wnętrzu są zdecydowanie mniejsze niż w poprzedniku, natomiast żałuję, że nie założyłem z tyłu windshota. Gdybym to zrobił, na pewno byłoby mi tutaj cieplej. Korzystając z tej aury i z tych pięknych warunków, z doskonałej muzyki, pozwolę sobie założyć okulary i delektować się tą nadmorską chwilą. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten mróz. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś Bermudach, strach już z domu wyjść. Robią wszystkich bambusa, przydałby się